Minął już ponad rok od momentu, kiedy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Wielu z nas miało nadzieję, że konflikt szybko się zakończy. Tak się jednak nie stało. Wojna trwa nadal i wciąż przynosi straty. Mimo że nie jesteśmy bezpośrednio dotknięci konfliktem, nie przeszliśmy obojętnie obok wydarzeń, które mają miejsce. Każdy z nas na swój sposób starał się przyczynić pomocy. Poprzedni film zakończyłem zdaniem: pamiętajmy, że nasza pomoc musi być długoterminowa. Zobaczmy, jak wygląda obecna sytuacja i gdzie przez ten rok docierała nasza pomoc. Jest godzina 5 rano i właśnie wsiadamy do auta i jedziemy do Charkowa zawieźć tam paczki i zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Patrole wojskowe, podróż pod osłoną nocy, brak prądu, niebezpieczeństwo. Wyobrażenia wyjazdu na Ukrainę w obecnym czasie przypominają bardziej scenariusz filmu akcji. Nie jest to dziwne, gdyż wojna wiąże się z konsekwencjami, które nie są lekkie ani przyjemne. A do dnia dzisiejszego konflikt pochłonął ponad 18 000 ofiar cywilnych. Jednak na trasie z Polski do Charkowa, oprócz zniszczeń, jakie pozostały po przejściu wojsk i nalotach, ciężko jest doszukać się zagrożenia. Owszem, ryzyko ostrzału jest stale podwyższone, ale nie jest tak, że z każdym kilometrem walczysz o życie. Rosyjscy żołnierze, oni stąd dojechali tutaj i było gdzieś około 30 aut. I właśnie tu była walka. Oni tu próbowali jakby zatrzymać się w tej szkole. Oni naprawdę oczekiwali, że Charków się spotka z kwiatami, że w końcu przyjechali. Nie widziałem, jak witane były rosyjskie wojska, ale wiem, jak przywitali nas mieszkańcy wsi leżących niedaleko od granicy z Rosją. Mimo panującej biedy, ludzie byli bardzo otwarci i chętnie dzielili się historiami, jakie przeżyli. Oprócz pomocy, nasze przybycie było też dobrym przełamaniem monotonii życia. Tutaj właśnie rozdajemy chleb w takiej wiosce i taka biedna wioska, nie ma tu nic za bardzo dookoła i tak postrzelana cała, bo tutaj na początku rosyjskie wojska były. Tak się jedzie dość długo i po drodze co chwilę jakieś rozwalone domy. Wszystkie okna wybite na tych ścianach w pobliżu tego wybuchu rakiety. Ta dziura tu ma, nie wiem, z 2-3 metry głębokości. To ogólnie jest teren szkoły. My jesteśmy dalej w okolicach tych wiosek, w których przed chwilą byliśmy. Tutaj nie ma prądu od 9 miesięcy, bo są pozrywane kable i w takich małych wioskach nie naprawiają tego. Podjechaliśmy jeszcze troszeczkę dalej i tu jest już 3 km do granicy ruskiej. Wystarczyło, że pojawiliśmy się w jednej wiosce, a ludzie zadbali o to, żeby poinformować sąsiadów, gdzie mają się zjawić, aby otrzymać pomoc. Większość mieszkańców to ludzie starsi i biedni, którzy pozostali na miejscu, bo nie było ich stać na ucieczkę lub po prostu nie mieli dokąd wyjechać. Nie brakowało jednak dzieci, dla których mieliśmy specjalnie przygotowane paczki z Polski. No i tutaj w takich wioskach rozdajemy teraz żywność, te paczki, które przywieźliśmy z Polski, ale ta służba przez cały czas mniej więcej wyglądała tak samo, tylko my z Polski dowoziliśmy do Lwowa i Ukraińcy rozwozili to dalej. Teraz przyjechaliśmy, żeby pokazać wam, jak to wyglądało przez ten ostatni rok. No wszystko to jest poniszczone, poszczelane, pobombardowane. Tam się odbiera paczki, tu jakiś zniszczony dom. Tam stoi czołg zestrzelony.
Tu ktoś w ogródku ma rakietę. Pozostałości po rakiecie, która tu gdzieś spadła w okolicy. Kasety obok i tu się wzrywając. Tam bomba spadła. А ми сиділи в погребі. В погребі сиділи. Це Мексика. Padario, ja. Obraz, który miałem w głowie wyjeżdżając na Ukrainę, jest inny od rzeczywistości. Obecnie wojna wygląda inaczej niż na samym początku. Nie panuje już chaos i panika. Ludzie musieli dostosować się do nowej rzeczywistości i po prostu żyć. Właśnie wychodzimy, żeby jechać do kościoła. Spaliśmy już w tym domu dzisiejszą noc. W nocy około 11, co się zgadza z informacją, która była w naszych mediach. Było słychać, że spadły gdzieś 3 bomby. W sklepach są już dostępne produkty, na stacjach jest paliwo, ludzie chodzą do pracy, restauracji. Jednak rzeczywistość jest przesiąknięta narracją wojenną. Widać gablotki z pamiątkami pozostawionymi przez wojnę. W sklepach można spotkać antyputinowskie gadżety, a w całym kraju panuje kampania zachęcająca do obrony ojczyzny. Idziemy do domu tego pastora. Tutaj jest sypialnia, tu uderzyła bomba. Oni siedzieli za ścianą. Na miejscu można znacznie bardziej zauważyć skalę zniszczeń wyrządzonych przez walki, niż oglądaniem tych samych ujęć przez ekran telewizora. Ale jak pójdziesz tam, wszędzie jest dużo miejsc. Widzisz, patrz na... Może się wydawać, że pomoc, którą wysłaliśmy przez ubiegły rok, miała wymiar czysto materialny. Jednak dzięki temu pomogliśmy także wierzącym, będącym na miejscu, docierać do ludzi z Ewangelią. To jest straszna rzecz. Dużo biedy narobiło w naszym kraju, ale właśnie dalej Pan Bóg buduje swoje królestwo. Wszystkie wyjazdy na Ukrainę wiązały się z wyrzeczeniami i trudem wielu ludzi. Załadunki, rozładunki, długie podróże. To wszystko może być zniechęcające po pewnym czasie. Pamiętajmy jednak, dla kogo to robimy i komu w ten sposób oddajemy chwałę. Sława Jezusu Chrystusowi!